Witam kochani, dzisiaj będę robiła gołąbki z ryżem, z wołowinką, no i z dodatkami, to w trakcie Wam pokażę. Oto z tej kapustki. To jest chińska kapustka, u nas się nazywa napad, chyba pekińska, jak się nie mylę. Także te listki pooddzielam, muszę ją lekko sparzyć, żeby zmiękły tylko, nie za długo. I za chwilkę. Teraz będziemy przygotowywali farsz do naszych gołąbków. Na patelnię daję boczek, a takie małe plasterki wędzonego boczku. Tak na małym płomieniu roztopimy go troszkę. Odsmażymy i roztopimy, żeby wytopić trochę tłuszczu. Boczek się troszkę wytopił, pora, żeby dodać cebulkę. Jedną średnią cebulkę. Chwilkę podsmażymy i jeszcze damy parę pieczarek. Dajemy teraz parę pieczarek, chyba 5 miałam. I teraz musimy wszystko razem. Za chwilę damy sól tylko i pieprz, ale najpierw musimy odparować płyny z pieczarek. Pani, dodam troszkę słodkiej czerwonej papryki i troszkę pieprzu. Sól będziemy później dawać, jak już wszystko będzie razem. Dlatego, że boczek i tak był słony. I za chwilkę to wkładamy do ryżu. Tutaj mamy ryż już ugotowany. Od zagotowania na małym płomieniu gotowałam 15 minut pod przykryciem. Bo on i tak będzie się potem właśnie z gołąbkami gotował jeszcze. No ja będę akurat piekła w piekarniku. To już wezmę za inną łyżkę, ta już nie nadaje mi się. Ja sobie już normalną łyżką będę mieszała. Chwilkę przestygnie i dodamy mięsko i przyprawy. Do ryżu dam teraz pół łyżeczki soli, bo w ogóle nie jest słony. I dodam więcej, jak już dodam mięsko. Pani, mam tu prawie kilogram wołowinki, bo kawałek dziubłam. Ale nie wiem, czy wszystko dam, może połowę, bo wygląda, że jest dużo tego. Troszkę chyba będzie za dużo, za mięsno będzie. My lubimy tak pół na pół, pół ryżu, pół mięsa. No ja będę to mieszała i w trakcie ocenię, czy jeszcze dodamy. No na razie damy tyle. Ale zanim to ja to będę ręcznie mieszała. O, muszę wyciągać rękę, bo będę doprawiała i mieszała. Muszą być czyste ręce. Zanim będę mieszała, to teraz dobrze popieprzę. Dodam jeszcze łyżeczkę soli. I teraz dodam jeszcze jajko. Ale zanim dodam jajko, to je spróbujemy, tak? Bo ty zawsze, kochanie, próbujesz. No jestem od próbowania. Tak, to jajko później damy. Teraz muszę to dobrze wyrobić, wymieszać. Połączyć ryż z mięskiem. Kochani, mąż próbował, mówi, że jest mało soli, troszeczkę i mało pieprzu. Nie możemy zrobić za pikantnie, bo będą dzieci to jadły. Taki będzie akurat teraz. Chyba akurat będzie, już nawet nie musisz próbować, bo nie może być za ostre. I dodajemy jedno jajeczko roztrzepane. I wszystko dobrze wyrobię i za chwilę zaczynamy lepić po gołąbki. O nie, jeszcze zapomniałabym. Jeszcze troszkę koperku i pietruszki. I wszystko teraz dobrze wymieszam. I nasz farsz gotowy. Próbowaliśmy, jest pyszny. Akurat zostawimy na chwilkę, a ja sobie przygotuję resztę. Znaczy jakieś naczynie, w którym będę upiekła. No i liście. Za chwilę. Kochani, zaczynamy. Obcięłam kawałek tego twardego, tej części, ale nie będę chyba wycinała. Może tak odrobinkę wytnę, ale nie całą. Tak troszeczkę może. I próbujemy. To będą małe gołąbki. Dlatego, że ta kapustka jest taka, o właśnie. Coś takiego. Słyszałam, że są dobre właśnie w tej kapuście. Nigdy nie jedliśmy. Pora, żeby skosztować. I układamy sobie. Obcinam ten koniec. Nawet nie będę wycinała. I nakładam.
No, troszkę farszu. A jak nam zostanie, to zrobimy sobie kotlety w sosie pomidorowym. No, tylko tak powkładam do środka. W ten sposób. Takie fajne. Obcinam kawałek i jednak wycinam. Tą twardą część tak troszkę wycinam. Nakładam sobie taką łyżkę właśnie farszu i w ten sposób zawijam tutaj i tak fajnie się mi zawijają. I do środka. Z jednej strony, z drugiej strony i do garka. I jakie fajne. I tak wszystkie porobię. Kochani, ostatni gołąbeczek. Zobaczcie, jakie są fajne. Takie malusieńkie. Troszkę tylko mięsa zostało. Także coś z niego zrobimy. Teraz zrobię tylko jakiś sosik do tego i za chwilę będziemy piekli. Kochani, tutaj mam bulion. A nie ma litra chyba. Dodam do niego 2 takie pełne łyżki przecieru. Dobrze wymieszam i zaleję tym gołąbkiem. Wezmę sobie trzepaczkę. Nie doprawiam, bo bulion był doprawiony właśnie. O, pyszny bulion. Zalewam tylko tak, żeby przykryć. A jak zostanie nam, to potem zrobimy sobie, zagęścimy i zrobimy sobie sosik do polania gołąbków. Tak są tak, żeby były przykryte. O, tylko tyle. Wystarczy. I tutaj nam zostały takie kawałeczki tych listków, to poprzykrywamy to wszystko, żeby się nie przypaliły. I wkładamy na godzinkę do pieca nagrzanego na 175 stopni. Może troszkę będzie więcej, ale po godzince sprawdzimy. No, tak, żeby nie spaliły. O, chyba akurat. Przykrywam. O, gdzie moja pokryweczka? Jesteś. I do pieca na godzinkę. Kochani, nasze gołąbki po godzinie. O, uwaga, uwaga. Sprawdzę, jak wyglądają. Ładnie wyglądają. Ale myślę, że jeszcze zostawimy. Jeszcze na jakieś 15 minut zostawimy. Ale może zostawię teraz tak odkryte, Odkryte. żeby tak? troszkę odparowały. Tak, gdzieś tak na 15 minut. A kochani, do gołąbków zrobiłam pyszny sos. Zobaczcie, został mi ten bulion. Jeszcze trochę dodałam przecieru, troszkę śmietanki, mąki i koperku. I pyszny sosik do gołąbków. Gadam jeszcze na 15 minut odkryte. Teraz, kochani, zdejmuję te liście. A gołąbki mięciutkie są, fajne. Liście usuwamy. Tych liści już jeść nie będziemy. A, jak ktoś lubi. O, ja lubię te liście. No to ja później zostawię z zjem. boku. Ja je z boku zostawię. Tylko bo chcę troszkę polać sosikiem. Dlatego chcę zdjąć te liście. Troszeczkę. Bo później tak na talerzu sobie polejemy. Ale tak będą ładniej wyglądały. I gołąbki gotowe. Smacznego, kochani. Dziękujemy za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się.